Mówiąc o mojej mamie, przypominają mi się takie dwa motywy. Pierwszy motyw to, gdy leżymy na łóżku i pytam się, gdzie jest babcia, bo z babcią zawsze się mocno trzymałyśmy i byliśmy bardzo związane. Drugi motyw, gdy szłyśmy za rękę w stronę boiska u mnie w miejscowości. Próbuję sobie przypomnieć jej głos. Nie pamiętam jej, miałam wtedy chyba 2 lata, około 3. Też jej całokształt i wizerunek sobie kształtowałam przez te 30 lat mojego życia w większości. Z tego, co słyszałam od babci, od wujków. I zazwyczaj to było coś na zasadzie, że jesteś bardzo do niej podobna. Miała długie włosy spięte właśnie w takiego kucyka. No i że wyglądała podobnie jak ja, więc mniej więcej taki wizerunek jej sobie ukształtowałam, ale niestety nie mam nic innego, nie? Jak w domu tak rozmawiali, no to było to mniej więcej tak, że Izonia zaginęła, gdzie jest Izunia, co się stało. Jak byłam mała, to trochę tego nie rozumiałam. Wiedziałam, że chodzi o moją mamę, bo to było zawsze mówione, że Iza to moja mama. Że gdzieś pojechała, że nie wraca, że co się stało. Do tego było oczywiście cała otoczka płaczu, dramatu, nieprzespanych nocy, właśnie widok babci, która siedzi i płacze. I też wujków, przepraszam. Raczej to było dla mnie coś na zasadzie mowa o osobie, której nie ma, ale może będzie. Może przyjedzie, może wróci, może ją zobaczę. Gdy zaczęłam już dorastać, to był okres podstawówki, przed gimnazjum, zaczęły pojawiać się od strony rówieśników bardzo różne pejoratywne głównie sformułowania na temat mojej mamy. Brzydkie określenia typu dziwka, się, że trafiła do burdelu, że robią jej to i tamto. No, trochę było dla mnie to wtedy szokujące, ponieważ o takich rzeczach w domu nie mówili i słyszałam to po prostu od dzieciaków z podwórka. Też równocześnie te dzieciaki z podwórka mnie bardzo mocno alienowały z tego tytułu, że nie mam rodziców, mieszkam z babcią i wujkami. Zastanawiałam się, czemu te dzieci nie chcą się ze mną bawić, czemu mnie wyzywają, czemu na przykład potrafiły mnie pchać pod samochód, albo śmiać się ze mnie, albo na przykład w kilka osób mnie złapać, wrzucić mnie do kałuży. No, były różne takie sytuacje, czy rzucanie we mnie kamieniami, no to też było dla mnie strasznie przytłaczające, bo w zasadzie tylko babcia i wujkowie walczyli po prostu o mnie. Okoliczności wyjazdu mamy do Belgii, do pracy są mi znane właśnie z perspektywy jej wyjazdu w celach zarobkowych do Belgii. Miała pracować tam jako opiekunka do dzieci. Pojechała w czerwcu, miała wrócić na koniec sezonu, czyli wrócić we wrześniu czy w październiku, jakoś tak pod koniec sezonu. Na początku był z nią kontakt. Ciężko mi powiedzieć, co to był za kontakt. Czy po prostu zadzwoniła i powiedziała, że jestem, czy... Ciężko mi jest teraz o tym powiedzieć. Niemniej mojej babci siostra, ciocia mówiła, że był telefon od Izy w środku w nocy, o 2:00 w nocy, tak mi to przedstawiała ciocia, gdzie Iza po jakimś czasie zadzwoniła i powiedziała, że ich oszukali i że zostały wystawione na ulicę. I to był ostatni kontakt. Też z tego, co słyszałam od babci, próbowano dzwonić na ten numer, który był podany do niej niby. Natomiast po iluś tam próbach dodzwonienia się ktoś odebrał telefon i powiedziano babci, że Iza wyjechała do Szwajcarii. Raczej miałam takie, jak byłam młodsza, podejście, że jest osoba, która jest dla mnie bliska, wróci. Miałam również takie podejście, to była taka moja trochę fantazja, która się utrzymywała przez wiele lat, że jak babcia mówi, że Iza na pewno wróci, bo bardzo w to wierzyła, to że właśnie w końcu wróci, będzie miała worek pieniędzy i
babcie i wujków zaprowadzi do lekarza, żeby oni byli zdrowi, zabierze mnie w ogóle z tego domu albo gdzieś indziej nas zabierze i nie będzie już po prostu takiej biedy, jaka była. Babcia mi zawsze mówiła, że ona pojechała za granicę, żeby dorobić, tak? Bo wtedy w tamtym regionie w sumie można powiedzieć, że to był trochę taki region popegierowski, więc przemiany ustrojowe, zamykanie pegierów i duże implikacje tego społeczno-ekonomiczne miały tutaj też pokłosie takiej sytuacji w domu. Niemniej narracja była zawsze taka, że Iza na pewno wróci. No i też tak wierzyłam w to, że w końcu wróci jako taka wróżka i po prostu zmieni tą bidę, którą mam, na trochę lepsze życie. Również pojawił się wątek przesyłania pogróżek do nas do domu, gdzie był wysłany list z zagranicy. W treści tym listu było napisane, że Iza ma do nich wracać, bo wiedzą, że ma córkę i po nią przyjadą. Była zastraszana moja babcia, była zastraszana również moja ciocia z Gdańska. Też z rozmów w domu rozumiałam to tak, jakby ten list, kontekst tego listu był taki, że Iza jakby albo stamtąd uciekła, albo ktoś ją stamtąd porwał. Że oni chcieli, żeby ona gdzieś wróciła. Podejrzewali, że ona jest w domu. Gdy ginie ci najbliższy członek rodziny, gdy ginie ci najbliższa osoba, ginie ci dziecko, nie wiem nawet jak to wyjaśnić, to jest po prostu straszne. I też te problemy alkoholowe, które miały miejsce u mnie w domu i nie wstydzę się o tym mówić, myślę, że również były pokłosiem stanu depresyjnego, w którym była moja babcia oraz myślę, że wujkowie. I wiedziałam, że jeszcze jak była mniejsza, to próbowali walczyć. Ten dom wyglądał jeszcze normalnie. Natomiast później to bardziej ja zajmowałam się nimi i zajmowałam się całym domem i jeszcze sobą. Zawsze zazdrościłam osobom, które miały właśnie rodziców i na przykład mogły chodzić w szkole średniej na zajęcia z matematyki dodatkowe, na jakieś zajęcia pozaszkolne. To było dla mnie w ogóle taki głupi przykład. Pamiętam, że dla mnie wówczas, jak mieszkałam w domu, takim zenitem w ogóle bogactwa były żaluzje w domu, albo ogrzewanie centralne, albo ciepła woda w domu. My nie mieliśmy w domu ciepłej wody, tak? Jak sobie napaliłam w piecu, postawiłam gar z wodą, to miałam tą ciepłą wodę, tak? I to było dla mnie szokujące, że na przykład poszłam do koleżanki i ona miała w domu ciepło, nie musiała siedzieć w 4 bluzach, albo że na przykład w domu miała łazienkę, bo też w domu nie mieliśmy łazienki i bardzo się tego wstydziłam, ale teraz myślę, że kurczę, czego mam się wstydzić? Walczę o siebie, bardzo się staram poprawić swoje życie i też pokazać innym, że jest szansa na to, żeby zmienić swoje życie, wyjść z domu z jedną reklamówką, walczyć o siebie, mimo że są osoby dużo starsze w twoim otoczeniu, które chcą cię totalnie zniszczyć, umniejszyć tobie, umniejszyć twoim zasługom zawodowym, bo ich boli coś, nie znając twojej historii, że przeszłaś piekło, co potwierdza obrona i uzyskanie tytułu doktora. I chciałabym, żeby to wybrzmiało, że jeżeli ktoś z takich osób jak ja uważa, że czy nawet z jakichś biedniejszych rodzin, z trudnych rodzin i uważa, że to już koniec, tak? Bo wszyscy skazywali mnie, że skończę jako pijaczka, jako menel. I ja jestem takim przykładem, że jeżeli chce się zmienić trochę te swoje życie, to jest na to szansa. Jak zmarła babcia, to pierwszą rzeczą, o której pomyślałam, gdy się dowiedziałam, że zmarła babcia, było, że do ostatniej chwili wierzyła, że Iza się znajdzie. I chyba I to było dla mnie bardzo trudne, że ja próbowałam ją też znaleźć. Natomiast odbijałam się od urzędów do urzędów, od policji do osób.
I to chyba było dla mnie najbardziej trudne, że do końca wierzyła, że Iza się znajdzie i chyba było to dla mnie najbardziej bolesne, że czekała tyle lat i jej się to po prostu nie udało. Dlatego ja również, dopóki będę żyć, będę starała się dowiedzieć, co się stało z moją mamą. Czy dowiem się, że ona nie żyje, że stał się jakiś wypadek, coś się stało, zaakceptuję to. Bądź, jeżeli dowiem się, że chciała zmienić swoje życie i jest gdzie indziej, chciała się urwać, może też miała depresję, może chciała zmienić swoje życie, może coś lub ktoś kazał jej zmienić tożsamość, zakończyć tamten etap w życiu, to również to zaakceptuję, jeżeli takie coś będzie miało miejsce. Natomiast taki mój może apel, że jeżeli ktoś wie, co się mogło z moją mamą stać, to już minęło naprawdę tyle lat, że chciałabym już po prostu wiedzieć, tak? Po prostu jest to taka otwarta rana, która jest od kiedy tak naprawdę żyję, jest ze mną przez 30 lat. I pytanie, ile ona jeszcze będzie miała miejsce? Czy też do mojej śmierci również będę zastanawiać się, co się z nią stało?